No hej, dzisiaj zajmiemy się nowym komputerem, który przyjechał złożony przez naszych specjalistów z Hamaka. Musimy mu tylko dołożyć super kartę graficzną, najmocniejszą jeśli chodzi o Radeony 6000. No a procesor też tutaj niczego sobie, bo to 13900K, potężny procesor. A zatem zapraszam, skoro tak potężny procesor, to też potężny vlog. Pierwszy, to będzie chyba pierwszy Hackintosh w 8K. Zapraszam. Żeby włożyć tą zajebistą kartę do środka, musimy najpierw wyjąć dyski, bo się nie zmieści. Znaczy ten miejsce na dyski. Moglibyśmy zamontować ją też tutaj, ale zamontujemy jednak w płycie głównej, bo być może w przyszłości będziemy musieli dorzucić drugą kartę, to będzie nam prościej. Także montujemy na płycie głównej tę zajebistą kartę. Ja tutaj już przeciąłem pudełko, otwieram. To jest najmocniejsza karta do Hackintoszy. No, jeszcze tylko kabelki. Do tej karty aż 3 wejścia, masakra. No, ale w tych nowych kartach tak już jest. Pewnie w najnowszych to już nawet 4, nie? Będą, albo już są. Niech sobie wiszą, bo na razie trzeba go odpalić. No to proszę Państwa, odpalamy go. Tadam! Piękny kolorek. Lubię takie kolorki. W czarnej, zacnej obudowie. No i co? Wchodzimy do BIOS, nie? Tu mam ten komputer podłączony pod ten monitor, a tu mam swojego Hackintosha, na którym robiłem config. No i jesteśmy w BIOS i teraz kilka ustawień, tutaj Advanced Mode, kilka ustawień w BIOSie i lecimy. Ja już zrobiłem ustawienia, zapisałem profil, wczytuję profil, wychodzimy i włączamy pendrive'a. Już jest wpięty z instalatorem macOS. macOS Sonoma, wybieramy, no i czekamy, patrzymy, co się wydarzy. Uwaga, chwila prawdy. Tararara. Może ja powiem właśnie jaka specyfikacja, tu się Wam wyświetla, ale to jest procesor 13900K, to ma 24 rdzenie, 32 wątki, no po prostu niebywała maszyna. Tu jest 128 GB RAMu, jak widzieliście pewnie. No i uwaga, czy pojawi nam się, tak, jest i mamy instalator, proszę Państwa, i teraz wybieramy Disk Utility, oczywiście sformatujemy sobie dysk, a potem instalację. 128 GB RAMu, 3 dyski M na M2 można tu włożyć, tu są 3 dyski po 1 TB, ale już można włożyć 2 TB czy na 4. I co? Super takie chłodzenie, w ogóle ciche bardzo, prawie że takie symulujące wodne, ale jest powietrzne. Dużo kieszeni na dyski, tu jedne musieliśmy wyjąć, ale spróbuję to przesunąć, żeby wrócić do nich. No i płyta główna Z790 Asusa. No oczywiście o karcie graficznej już mówiłem, więc zapomniałem, że tutaj jest RX 6950 XT 16 GB VRAM. Oh my god. 8K uciągnie bez problemu. I teraz, proszę Państwa, przechodzimy do instalacji. Ja sobie podłączę ten komputer pod Camlinka i przejdę, żeby go obsługiwać. Będę już nagrywał z OBS-a. Dlatego ta rozdzielczość 8K teraz na moment instalacji będzie skalowana. I jak widzicie, setup już jest tutaj zrobiony. Ten komputer jest połączony przez Camlinka z tym komputerem, z tym monitorem, a w zasadzie z tym Hackintoshem, który tu stoi, tym drugim, na którym robiłem config. Tu mam iPhone'a. Proszę zobaczyć najnowszego 15. Zapraszam też do recenzji tego iPhone'a na tym kanale. I on służy jako właśnie webcam, że mnie teraz tutaj widać.
i dzięki temu możemy przejść do instalacji Disk Utility i mamy 3 dyski, tak jak mówiłem, po 1 tera. Weźmiemy ten ostatni, na którym już był jakiś system, więc go teraz jeszcze raz wymarzemy i teraz napiszemy sobie hamak, nie tym, tylko tym, można się pomylić, więc robimy erase i dzięki temu usuwamy ten dysk, dzięki czemu będziemy mogli zainstalować macOS Sonoma, proszę Państwa. Wychodzimy z tego i przechodzimy do instalacji. Install macOS Sonoma Exclusive na 13900K w 8K. Ha! Zapraszam. Pamiętajcie, że w Polsce i w ogóle w Unii Europejskiej instalacja legalnego oprogramowania, a on został pobrany z legalnego Maca, którego jak widzieliście tutaj mam, iMaca, stoi w tle tego wideo, pokazywany wielokrotnie. Możemy zainstalować takie legalne, pobrane z legalnych źródeł, czyli z App Store'a na legalnym Macu oprogramowanie, na czym chcemy, nawet na mikrofalówce. Nie ma tutaj żadnego problemu. Oczywiście gdybyśmy mieszkali w Stanach, to jest trochę inaczej, ale tutaj dla własnego użytku legalnie pobrane oprogramowanie, wszystko jest gitara. I voilà, udało się, jest zainstalowany system. No, jaram się, słuchajcie, Mac OS Sonoma na Hackintoshu, tym tutaj pięknym 13900K w 8K. Dobrze to brzmi. OK. Poland, continue. I mamy to. No i proszę bardzo, jesteśmy macOS Sonoma na najnowszym Intelu. Proszę zobaczyć, i9 13900K Radeon RX 6950 XT. Polecam wam film, który nagrywam, może kiedyś się pojawi, jak uruchomić tę kartę, jak dacie łapki w górę. 128 GB RAMu. No i Mac Pro. Także super. Jak widzicie za mną, komputer jest zrobiony, wyświetla się macOS Sonoma na 13 generacji procesorze, 24,32 wątki, 13900K na płycie głównej Asus z kartą graficzną AMD Radeon RX 6950. Wszystko działa, pięknie świeci, system można wejść bez problemu, piszę hasło. Wchodzimy bez problemu do systemu. Mamy Maca Pro, procesor 13900K. Wszystko działa. Jeżeli wam się podobało, dajcie koniecznie łapkę w górę. Subskrybujcie ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych tego typu rarytasów. No i co jest też ciekawe, na tego typu komputerach, jak tylko zrobię restart, to jestem w stanie przejść bardzo łatwo na Windowsa. Oczywiście Windows może być też tutaj jako wirtualna maszyna, ale mam go też natywnego. Jak za chwilę zobaczycie, ten Windows będzie po prostu do wyboru systemu, tak? Więc jeżeli ktoś na przykład pracuje w grach albo w grafice 3D, to bez problemu może teraz sobie wybrać czy Windows, czy Mac. Jak widzicie, mogę w tej chwili wybrać Windowsa, przejść bez problemu na Windows, a jeżeli chcę popracować na Macu, to przechodzę na Maca. Mamy Windows i Mac w jednym, przy czym ten Windows jest natywny, czyli działa, słuchajcie, świetnie z grami. Wszystkie gry chodzą jak na Windowsie, programami 3D,
muzycznymi. No muzyczne to bardziej pewnie macOS. Dzięki temu, że macie Hackintosha, macie natywny Windows, a jednocześnie ukochany system, jakim jest macOS, przy wyborze systemu to wybieracie. To jest świetne rozwiązanie póki co. Także zapraszam na stronę hamac.pl, gdzie możecie znaleźć konfigi, kursy, instalacje, ale też tego typu sprzęt. Albo tylko EFI. Pod tą płytę główną mamy już udostępnione EFI. Można wybrać też inne płyty główne, które mamy w naszej bazie i po prostu bawić się samemu w instalacji. No, za drobną opłatą, ale dla oglądających ten odcinek w opisie jest specjalny kod rabatowy uprawniający aż do 50% zniżki. Zapraszam Was serdecznie, hamac.pl. A teraz dziękuję za uwagę. No i cóż, idę pomontować tego vloga na tym super sprzęcie. Dzięki, trzymajcie się i do następnego. To był vlog o Hackintoshu 13900K w 8K. Musicie sobie to obejrzeć jeżeli ktoś ma, pewnie nikt nie ma, telewizorze 8K albo na monitorze Apple'a 6K w jakości 8K. Dzięki, subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie też, co o tym sądzicie. No i zachęcam też do użycia tych kodów zniżkowych. Do zobaczenia. Proszę o subskrypcję, żeby ten kanał mógł dalej działać i o lajki, żeby ten film poszedł dalej. Nie dajmy się jeszcze Apple'owi, trzymajmy się Hackintoszy. Oczywiście Apple też mamy tutaj, ale do pracy takiej wymagającej jednak Hackintosh zostaje. Dobra. Do następnego. Nie zapomnijcie zasubskrybować, żeby nie przegapić. Niech moc Hackintosh będzie z Wami. Trzymajcie się. Cześć! Warto też dodać, że montowałem tego vloga na swoim Hackintoshu i musiałem użyć proxy. Gdybym montował na tym, poszłoby natywnie w 8K. Trzymajcie się. Cześć!